Cześć! Witajcie do kolejnego wideo. Dzisiaj jak wieje, strasznie wieje. Witajcie do kolejnego wideo, w którym będę mówiła w moim ojczystym języku, który jest polski. Mam na imię Oliwka. Mam na imię Oliwia. Oliwka to jest takie jakby krótkie, słodkie, takie zdrobnienie, takie króciutkie zdrobnienie. Nie króciutkie, ale słodkie zdrobnienie, o tak może. To znaczy to. A mam na imię Oliwia. Ale można mówić Oliwka, wiadomo, o Boże, nieważne. I pogoda cały czas się zmienia, cały czas robi się ciemniej, cały czas robi się jaśniej, ale wydawało mi się, że z naturalnym światłem będzie to najlepiej wyglądało, więc nie wiem, jak to naprawdę wypadnie. Lecz mam nadzieję, że dobrze. Można powiedzieć, że tak, czuję się bardziej komfortowo mówić po polsku, lecz to jest trochę dziwne, bo ja siedzę przed kamerą, mówię po polsku i czuję się, jakbym była na jakimś spotkaniu o pracę czy coś. Więc to śmieszne troszeczkę, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Chciałam zrobić to właśnie jako ASMR po polsku, ponieważ ja kocham, bardzo kocham oglądać na przykład ASMR po japońsku, po koreańsku, po chińsku. Jaki to był język? Jakim ona języku mówi? Ona chyba mówi nie w niemieckim, ale w Flemish, Dutch. Podobny do niemieckiego trochę, ale to oczywiście jest inny język. Po prostu kocham, uwielbiam takie wideo oglądać, bo nie rozumiem tego języka i to właśnie wtedy jest takie bardzo odbierane, tak jakby takie szeptanie, którego nie można zrozumieć. Takie nazywane inaudible, coś w tym stylu. Więc jeżeli ktoś nie zna tego języka, polskiego na przykład, to dodatkowo mam taką nadzieję, że dodatkowo to będzie jakoś tak odczuwany w taki właśnie ten relaksujący sposób, jeżeli tak można powiedzieć. Śmieszne jest to, że jeżeli ktoś mnie rozumie, kto to ogląda, na pewno ktoś mnie rozumie. Cześć. Dziwnie, nie wiem, jak się czuć. Ale to niby takie normalne, ale tak jakoś dziwnie mówić teraz, bo zazwyczaj wiadomo, robię wideo w języku angielskim, więc niby lepiej, bo łatwiej mi przychodzą różne słowa, ale z drugiej strony nie, więc nie wiem. Dobra, może w końcu zacznę w ogóle wideo. Zapnę sobie pierw spineczki. Mam takie słodkie spineczki. Motylki. Miałam warkoczyka, miałam dopieranego warkoczyka, takiego jednego tak z tyłu. O, widzicie moje odrosty? O mój Boże. Widzicie, jakie ja mam odrosty? Masakra. Miałam warkoczyka i chciałam sobie właśnie tak ładnie rozpuścić, żeby były takie lekko pokręcone. No i mam pokręcone. Bardziej lekko pofalowane. To są właśnie moje włosy. Mam naturalnie proste włosy, więc żeby je w ogóle w jakiś sposób pokręcić, to żeby takie pofalowane, czy właśnie kręcone, to Boże kochany, to chyba bym musiała iść do jakiegoś naprawdę specjalisty, który się na tym zna. Bo z moimi włosami to bardzo trudno. Bo one są po prostu tak uparte. Nie wiem, jak zapiąć te spineczki. Chciałam, żeby tak ładnie to wyglądało. O, i nie śmiejcie się z mojego makijażu. O mój Boże. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że właśnie kiedyś czytałam coś takiego jak... Nie czytałam, ale to jest podobno właśnie taki fakt, że jeżeli ktoś zna więcej niż jeden język, w każdym języku w którym włada tym językiem, tworzy tak jakby nowy tak jakby charakter, nową osobowość, coś w tym stylu. I to mnie zastanowiło, ponieważ mam wrażenie, że jestem bardziej taka, nie że prawdziwa, ale coś w tym stylu, jak teraz tak mówię.
nie spodziewałam się tego, przyznam się, nie, bo tak jak sobie, jak tak często próbuję, można powiedzieć, okej, co, o czym będę mówiła, co będę, jak to nagrać, I potem jak nagrywam, to jest takie A teraz jakoś tak naturalnie bardziej mi to przychodzi, więc to jest interesujące. Lecz podejrzewam, że zanudzę was, bo ja tyle gadam, że to masakra. Chociaż dużo ludzi o tym nie wie. Ludzie, którzy mnie znają bardzo blisko, wiedzą, że ja tak dużo mówię. Oj, to się nie trzyma. Ale za to na przykład dużo takich ludzi, z którymi tak blisko się nie trzymam, powiedziało, ona mówi, więc nie wiem, nie chcę się trzymać. No i mówiłam, nie śmiejcie się z mojego makijażu, bo strasznie mnie ostatnio wysypało. I chciałam to jakoś troszeczkę zasłonić i mówię, mam taką jakąś pomadkę, którą dostałam od mojej siostrzyczki na taki jako prezencik na święta. Mówię, to wezmę ją, spróbuję. No i trochę jest chyba dla mnie za jasno, bo to nie mój kolor. No a oczy to już nie mam wytłumaczenia. Nie wiem, co się dzieje z tym, okej? Więc ignorujcie makijaż. Włosy też się nie udały. Miało być ładne. Życie. Lecz chciałabym pokazać. Nie wiedziałam, o czym będę rozmawiać, ale leżała na moim biurku moją książkę, którą zaczęłam czytać. To jest polska książka, więc troszeczkę tak jakby przeczytam parę stron z tamtego rozdziału, ostatniego rozdziału, którego czytałam, żeby sobie też przypomnieć, bo wiadomo, wiadomo, pamiętam, ale żeby sobie tak dodatkowo przypomnieć, o czym jeszcze raz, na czym się skończyło, tak jakby. W ostatnie wakacje, to jest ta książka Ona to wie. Powiem tak, jak spojrzałam na okładkę, nie spodziewałam się, jaka to jest książka, tak jakby, coś w tym stylu. Zupełnie coś innego, niż sobie ja wyobrażałam. I w ostatnie wakacje, jak pojechałam do Polski w czerwcu, w lipcu, co ja mówię, w lipcu, to tydzień musiałam być na kwarantannie i przez ten tydzień, jak byłam u dziadków, to wzięłam sobie ze sobą tą książkę i mówię, poczytam. Nie wiedziałam, czy mi się spodoba, bo jej nie zaczęłam oczywiście, no ale mówię, dobra, przeczytam. Zaczęłam ją czytać i w tydzień przeczytałam. Oj, to nie to. Zobaczcie na mego ponczusia. Taka słodka, taka spięta jest taka do kartek, nie? Nie wiem. Musiałam ponczuś, tłusty czwartek, kolejny czwartek, więc wow, jak się złożyło, zobaczcie. I na tej stronie tak jakby skończyłam, na tym rozdziale skończyłam i tyle wczytałam w tydzień. Ja wiem, że niektórzy czytają takie książki w jedną noc lub w jeden dzień, ale naprawdę jak na mnie, tyle stron w tydzień to jest bardzo dużo, ponieważ ja bardzo wolno czytam, bo ja się bardzo łatwo rozkojarzam i jak zaczynam czytać, to potem muszę jeszcze raz przeczytać i mi to nie zostaje w głowie. Ja mówię, Boże kochany, ale ta książka zostaje mi w głowie oczywiście. Już zaczynam gadać od rzeczy, ale tak, na czym skończyłam? Zaczęłam tą przeczytałam to w tydzień, byłam z siebie dumna i nagle, nie wiem co się stało, tyle książki mi zostało. Się zrymowało. I to też. Więc cały czas muszę ją skończyć. Zaciekawiła mnie bardzo, tylko że właśnie mam coś takiego dziwnego, że zaczynam na przykład czytać książkę i potem przestaję. Dlaczego? Nie wiem. I może mnie bardzo, bardzo interesować, ale po prostu tak jakby, tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest coś takiego, że nie chcę, żeby ona się skończyła. I dlatego tak jakby cały czas tak mówię, okej, to zaraz ją przeczytam później, poczytam później. Tak mijają miesiące i lata, a ja nie skończyłam książki. Ale dlatego chcę ją teraz skończyć,
ponieważ ona tak sobie leży na tym moim biurku i leży i tak mówię, no dobra, już chyba może ją przeczytam w końcu. Okej. Wiecie co, jak powiedziałam, że czuję się normalnie, tak naturalnie, bardziej nienormalnie, naturalnie, teraz znowu się nie czuję naturalnie, więc teraz nie wiem, jak ja się mam czuć. Czytam tak może z 3 stronki. Okej. O, to jest trochę taki spoiler, nie? Wchodzę do garażu przez wewnętrzne drzwi, O mój Boże, okej, jeszcze raz. Wchodzę do garażu przez wewnętrzne drzwi przy schodach. 5 minut zajmuje mi znalezienie łopaty. Miała posłużyć do sadzenia w ogrodzie drzewek owocowych i kwiatów, które nigdy się nie pojawiły. Szybko wracam do domu, podchodzę do ciała Martiny, patrzę na nią jeszcze raz i odważam się dotknąć. Nigdy przedtem nie widziałem trupa. Jej twarz, choć nadal z wyrazem zaskoczenia, jest spokojna. Przepraszam, szepczę. Bardzo przepraszam. Kiedy niosę ją do drzwi wyjściowych, zaczynam rozumieć powiedzenie ciężki jak trup. Trzymając w jednej ręce ciężką łopatę, drugą ciągnąc martwe ciało Martiny, upewniam się, że nie ma nikogo na ulicy, ani że nikt nie podgląda za firanek któregoś z okien. Na szczęście latarni nikt dotąd nie naprawił, więc panuje gęsty mrok. Niestety, plan nie jest taki prosty, jak mi się wydawało. Dojście z domu do lasu lekkim krokiem zajęłoby 2 minuty. Teraz, kiedy już tam dotarłem, wydaje mi się, że minęły godziny, a w rzeczywistości było to 10 minut. Rozglądam się ciężko dysząc. Nisko zwisające gałęzie drzew uderzają mnie ostrymi końcami. Zarośla oplatują nogi, moje i jej. Kiedy ciągnę ją po ziemi, na ścieżce chrzęszczą liście. O mój Boże, nerwy mi zadają. Zastanawiam się, jaki urok może mieć taki lasek na osiedlu mieszkaniowym, skoro widzę przed sobą tylko niepokojące, mroczne cienie. Nogi mi ciążą. W tej mgle nie widzę nawet, dokąd idę. Jest strasznie ciemno i ledwie oddycham z gorąca. Im dalej się posuwam, tym więcej odgłosów słyszę wśród ciemni, jakby śledziły mnie jakieś małe zwierzęta. Niemal podskakują, słysząc trzask gałęzi starego drzewa. To nie był dobry pomysł, mówię sobie. Jestem już w środku lasu i staram się znaleźć najlepsze miejsce, żeby zacząć kopać i pochować Martinę. Wtedy skończy się ten koszmar, który wywołałem, chyba nawet nie mając pojęcia, co robię. Tak, jestem chory. Nie wiem dlaczego. Nigdy nie brałem pod uwagę możliwości, żeby leczyć się w psychiatryku z powodu tych ataków psychotycznych, których do tej pory nie uważałem za realne zagrożenie. Możliwe, że zawsze miałem coś z głową i gdybym potrafił wcześniej nad tym zapanować, dałoby się uratować życie wielu osób, ale nie Martiny. Biedna Martina. Bardzo mi przykro, Martino. Powtarzam sobie raz i drugi. Kochałem Cię, przysięgam, że Cię kochałem. Nie tak jak Marię, ale Cię kochałam. Posuwam się dalej z coraz większym trudem, coraz bardziej zmęczony. Ciało Martiny i łopata zdają się ważyć tonę. To dla mnie za dużo. Dochodzę do miejsca, w którym pod stopami wyczuwam coś innego. To nie jest ziemia, ani trawa, ani opadłe gałęzie. To metal. Może jakaś zasadzka. Zwycięża ciekawość. Zostawiam Martinę obok łopatę i zaczynam odgarniać ziemię i gałęzie. Śpieszę się, uderzam w metal i ze zdumienia widzę okrągły uchwyt i zamek. Znowu uderzam w płytę. Ciągnę za zamek, jest zamknięty na klucz.
Postanawiam już się tym nie zajmować, ale w tym momencie słyszę zduszone krzyki kobiety. Przykładam ucho do metalowej klapy. Kobieta nadal krzyczy, wyje jak uwięziony wilk i kiedy natężam słuch, dociera do mnie, że to jest Maria. Moja Maria, której prawdziwe imię w końcu poznałam. Elsa. Nazywa się Elsa i żyje. Cały czas była tak blisko mnie, jak mogłem być taki głupi. Ciemność. Już nie myślę o trupie Martiny. Wszystko mi jedno, czy skończę w więzieniu, jeśli tylko będę mógł ostatni raz zobaczyć twarz żony. Z całych sił staram się otworzyć klapę, choć ręce mam już zakrwawione. Maria nadal krzyczy ze środka. Mario, Mario! I ja krzyczę. Nie boję się, że ktoś mnie usłyszy. Chcę ją tylko stąd zabrać, wrócić do domu i żeby było tak jak dawniej. Wyjedziemy z tego przeklętego osiedla, któregoś nie znosiłam, odkąd tu przyjechaliśmy i zapomnimy o wszystkim. Zapomnę, że mnie okłamała i ucieszę się, że nie uciekła z innym mężczyzną. Policja nie myliła. Wszyscy się mylili. Myliliśmy. Jeszcze raz. Policja się myliła, wszyscy się myliliśmy, bo Maria mnie kocha i nigdy by mi czegoś takiego nie zrobiła. Potem przypominam sobie list, który znalazłem w domu Andrei i wyrzuciłem go, bo mam jeszcze trochę poczucia godności. List Nika z tymi wszystkimi ohydnymi słowami. Tak byli kochankami, ale mogę to wybaczyć. W końcu ja też ją zdradziłem. Wybaczam ci, Mario. Wybaczam ci, Elzo. Wszystko da się rozwiązać i możemy być szczęśliwi. Zapomnimy o wszystkim, ale najpierw muszę cię stąd wydostać. Wydaje mi się, że słyszę kroki ukradkiem zbliżające się w moją stronę. Wystraszone patrzę na trupa Martiny i myślę, że najlepiej będzie pójść gdzieś dalej i zrobić to, co planowałem od początku. Potem biegiem wrócić do domu, zadzwonić na policję, powiedzieć, że Maria, moja Maria, jest zamknięta pod metalową klapą w środku lasu. Nieprawdopodobne, ale to prawda. Widziałem ją i słyszałem. Już nie krzyczy i nie jęczy, ale jej głos cały czas brzmi w mojej głowie. Kto cię tu zamknął, najdroższa? Kto? Myślę. Zbieram siły, chwytam łopatę i ciągnę ciało Martiny w inne miejsce. Ale ktoś za mną idzie. Kroki są coraz szybsze, a ja prawie już nie mam siły, choć staram się dotrzeć do końca lasu. Kiedy się odwracam, on stoi przede mną. Patrzy na mnie ze złośliwym grymasem. Uśmiecha się bardziej do siebie niż do mnie i nagłym ruchem wbija mi nóż w brzuch. Padam obok trupy Martiny, czując na sobie oddech napastnika, zapach śmierci. Resztką sił próbuję go odepchnąć, ale on jest ciągle nade mną, jak niewyraźna figura w ciemności. W chwili, kiedy raz drugi wyciąga nóż z mojego brzucha, łapię jego dłoń. Nóż wypada na ziemię, jest w zasięgu mojej ręki. Chwytam go i wbijam w jego lewą nogę, ale on wyrywa mi go i z wielką siłą wbija tym razem w serce. Nawet moje szaleństwo mnie nie uratowało. Za rogiem zawsze znajdzie się ktoś silniejszy od ciebie i bardziej szalony. Już nieważne, jest Martina, łopata i nawet Maria. Ból jest silny i straszny. Wszystko się zamazuje. Słyszę powolne uderzenia mojego śmiertelnie zranionego serca i patrzę na krew rozlewającą się na wilgotnej ziemi. Mgła zniknęła. Mnie za chwilę też już nie będzie. Mój przerywany oddech jest coraz słabszy, ale czuję jeszcze jego wzrok na mnie, skręcającym się z bólu ciałem. Chyba się śmieje, lecz ja w ciemności lasu nie mogę już nic zobaczyć. To nie był dobry pomysł, żeby tu przyjść. Tak naprawdę był to najgorszy pomysł w całym moim życiu. Ostatni oddech. Dłużej nie mogę. Ciało poddaje się cieniom, które po mnie przychodzą. Proszę je o litość, choć jest już za późno, bo zawsze jest za późno. Byłem zabójcą i dręczycielem, ale nie jestem psychopatą.
on tu nadal jest i zabije Maryję. Wow, ale zakończenie, no wiadomo, do 3 rozdziału. Nie, nawet to nie jest jako rozdział, tylko jako 3. część. To jest bardzo fajna książka. Ona jest, to jest przetłumaczona książka na polski język. Akurat ta oczywiście, na pewno jest więcej. A autorka jest urodzona w Barcelonie w 1983 roku. Znana Hiszpanka, aktorka i modelka. No w sumie aktorka też. Wydała 12 powieści, które szybko znalazły się na szczycie listy bestsellerów hiszpańskiego Amazona, a w ostatnich latach szturmem zdobywają rynki zagraniczne. Ona to pierwsza książka Loreny Franco, wydana w Polsce. Autorka obecnie łączy aktorstwo z pisaniem kolejnych powieści. Nie wiem dokładnie w jakim... Czy ja przeczytałam i nie spojrzałam? Nie. Nie jest napisane, kiedy ta książka była wydana, ale no po prostu super. Jest po prostu super. To jest taki właśnie ten taki thriller, taki horror, taki dramat. Bardzo, bardzo fajna. Nie spodziewałam się po tym tytule i po tej okładce, ale bardzo mi się podoba, bardzo się fajnie ją czyta. Tak. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Może wiem, co jeszcze, bo się zastanawiałam, co będę mówiła, nie? Więc mam moją malutką torebeczkę. W końcu jest ASMR. O wow. Worki pod oczami są prawdziwe. O, bo w ogóle śmieszna historia. Ojej, przepraszam. Spałam całą noc dzisiaj, kiedy to nagrywam. A dlaczego? Można się zapytać. Nie mam tej odpowiedzi. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego nie spałam całą noc. Wydawało mi się, że chciałam edytować wideo i potem nagrywać wideo. Właśnie te wideo chciałam nagrać, ale grałam na telefonie. Ostatnio się znowu wzięłam w tą grę Episode. I denerwuje mnie cały czas to, że nie mogę wybierać tych premium opcji, bo nie mam moich diamencików, a nie będę wydawać pieniędzy na jakieś diamenciki za grę, która da mi 5 sekund uśmiechu. Nie wiem, moja własna, jakbym miała jeszcze kasę, żebym sobie tak mogła wydawać, to jeszcze inaczej, nie? Ale i śmiać mi się z siebie chcę, bo ja nie jestem jakąś fanką gier i takich, nie, na przykład to nie moja rzecz. I ostatnio się znowu wzięłam w to i dodatkowo w taką drugą grę, nie wiem jak się nazywa, ale to jest tak jakby nie restauracja, ale tak jakby gotowanie. Czyli musisz tam podawać, ludzie przychodzą i musisz tam im podawać. No i wydałam 20 diamencików, żeby dostać 30. I na ostatnich 3, nie mogę przejść ostatnich 3 leveli. I całą noc siedziałam, próbowałam to przejść, nie mogłam. Więc straciłam 20, nie zarobiłam 30. I wydaje mi się, że to jest jakoś nie zhakowane, ale jakoś specjalnie uknocone. Uknocone? Nie wiem, czy tak się mówi. Ugadane. Zrobione specjalnie, żeby ludzie wiadomo. Ale zdenerwowało mnie to. Byłam bardzo zawiedziona. Bardzo chciałam kupić pizzerię. I nie mogę kupić pizzerii. Nie wiem, co się ostatnio... Co mnie tak wzięło. Wcześniej jak grałam, jak byłam młodsza może trochę, to grałam w Simsy. Simsy?
w Simsy na laptopie. To tylko takie, żeby właśnie budować rodzinę i budować dom. To było takie jedyne. Ale tak, to nie jestem jakąś fanką gier. Nie zawsze jakoś mnie nie wciąga, ale jak już mnie wciągnie, to potrafię spędzić czasu, że... Nie mam chyba nic więcej do powiedzenia. Nie chcę, żeby to wideo też było za długie. Więc to chyba wszystko. Mam nadzieję, że jak oglądaliście to wideo, spodoba Wam się. Jak oglądaliście, to Wam się spodoba. Co ja mówię? Jeżeli oglądacie, to mam nadzieję, że się podoba. No, tyle. Mam nadzieję, że... O mój Boże, nawet nie wiem, jak skończyć to wideo teraz. Nie wiem, jak to ująć w słowa. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi, bezpieczni, kochani. Jezu, ja jestem tak zmęczona, że ja muszę iść spać. No na pewno. Więc mam nadzieję, że będziecie mieć resztę pięknego dnia lub nocy lub kiedykolwiek to oglądacie. Mam nadzieję, że wszystkie Wasze marzenia się spełnią. Naprawdę. I dziękuję bardzo za subskrybowanie, za komentowanie, za polubienie, za wszystko. Naprawdę znaczy to dla mnie bardzo dużo i jeszcze bardziej mnie motywuje, żeby siedzieć przed telefonem i mówić cześć, a kiedy po prostu to jest takie stresujące. Nie wiem, dlaczego ja nawet to robię, ale chyba właśnie dlatego, że to mnie stresuje i pozwala mi wyjść z mojego tej mojej bezpiecznej mojej bezpiecznej strefy. Okej, już pójdę. Śpijcie dobrze. Szanujcie siebie, kochajcie innych. I do zobaczenia już niedługo. Dziękuję za oglądanie.